No dobra, kto tego nie przeżył? Noc była za krótka, budzik zadzwonił za wcześnie i to poranne niewyspanie dało się jakoś zmyć razem z zimnym prysznicem, ale po południu zjazd. Obiadek robi ciepło w brzuszku, część obowiązków już jest wykonana i senność uderza po raz drugi. I teraz ludzkość dzieli się na dwie grupy. Tych, którzy ratują się kawą i tych, którzy idą na drzemkę. A jak się okazuje, prawdopodobnie najlepszym rozwiązaniem jest połączenie jednego z drugim. Chociaż łączenie kawy ze snem wydaje się być sprzeczne z intuicją, bo przecież ta pierwsza ma przeciwdziałać temu drugiemu, to jednak wszystko rozbija się tu o jedną rzecz. Taktykę. Dobra taktyka opiera się na pozyskaniu wyczerpujących informacji o wrogu. Adenozyna. Neuroprzekaźnik, który w ośrodkowym układzie nerwowym ma działanie hamujące, ograniczające pobudzenie i indukujące senność. Adenozyna gromadzi się w mózgu w ciągu dnia, a im jest jej więcej, tym większa nasza potrzeba snu. Pobudzające działanie kofeiny wynika z faktu, że jest ona strukturalnie dość podobna do adenozyny. Po przedostaniu się do mózgu może się więc zakamuflować, oszukać go i przyczepić do receptorów, które normalnie zajmuje adenozyna, ograniczając tym samym jej aktywność. I takie unieszkodliwienie adenozyny sprawia, że czujemy się mniej senni. Po wypiciu kawy kofeina musi przejść przez żołądek, jelita, przedostać się do krwi i przejść przez barierę krew-mózg. Szacuje się, że od momentu, kiedy pijemy kawę, do momentu, kiedy kofeina pojawia się w naszych mózgach, upływa od 20 do 45 minut. I to okienko czasowe jest idealne do tego, żeby uciąć sobie drzemkę. Jeśli tuż po wypiciu kawy udamy się na szybką drzemkę, to będziemy mogli korzystać z podwójnego doładowania. Z jednej strony sen w naturalny sposób wyeliminuje część cząsteczek adenozyny, a z drugiej strony kofeina będzie miała dzięki temu mniejszą liczbę cząsteczek adenozyny, z którymi musi konkurować o miejsce przy odpowiednich receptorach. Kofeina będzie więc zajmować się z większą wydajnością i sprawiać, że adenozyna nie przyłączy się do nich zbyt szybko. Kofeina będzie też ograniczać senność i zaspanie tuż po przebudzeniu. To tyle z teorii. W praktyce takie podwójne działanie snu i kofeiny zostało potwierdzone na przykład w badaniu z końca lat 90., którego uczestnicy byli na kilka godzin sadzani w symulatorze imitującym monotonną jazdę samochodem. Po pierwszych 30 minutach jazdy przysługiwała im przerwa, w trakcie której otrzymywali albo placebo, albo kofeinę i prawo do krótkiej drzemki, a następnie na nowo siadali za kierownicą. Ochotnicy, którym zaserwowano placebo w kolejnych godzinach jazdy, byli uczestnikami największej liczby wypadków. U osób przyjmujących samą kofeinę ten odsetek był znacząco mniejszy. Natomiast u tych, które przyjęły kofeinę i poszły spać, wypadki praktycznie się nie zdarzały, natomiast w późniejszych godzinach jazdy ich liczba utrzymywała się na minimalnym poziomie. W innym badaniu, przeprowadzonym na osobach, które przez przeszło 80 godzin były pozbawione możliwości pójścia spać na dłużej, mogły co najwyżej udawać się na krótkie drzemki, dowiedziono, że kofeina niweluje efekt takiego zaćmienia umysłu i braku trzeźwości tuż po przebudzeniu. A zatem kawa, 20 minut drzemki i moc będzie z nami. Okej, na dzisiaj ode mnie to wszystko. Pamiętajcie, że efekt kawowej drzemki będzie działać tylko wtedy, kiedy subskrybujecie mój kanał. Widzimy się za tydzień, buzi!